Cześć! Zastanawiałeś się kiedyś, z jakiej odległości maksymalnie słyszany jest dźwięk tykającego zegarka? Lub z jakiej odległości maksymalnie widziany jest płomień świeczki? Odpowiadając na te pytania, badacze tworzą tak zwany próg absolutny, najmniejszą wartość bodźca wywołującego reakcję, na przykład jedna kropla perfum rozpylona w trzypokojowym mieszkaniu. Postanowiliśmy sprawdzić suche fakty dotyczące progów absolutnych i na własnych zmysłach wypróbować te doświadczenia. W pierwszym etapie doświadczeń zbadaliśmy ludzki słuch. W tym celu udaliśmy się do jednego z krakowskich parków. Podpytaliśmy przechodniów o ich zdanie, a oto krótka relacja. Odpowiedzi nie były równoznaczne, jednak by stwierdzić próg absolutny, potrzebne jest potwierdzenie przynajmniej połowy zbadanych jednostek. A odpowiedź brzmi: tykanie zegarka w ciszy na otwartej przestrzeni słyszalne jest maksymalnie z odległości 5 metrów. Jednak by sprecyzować czynniki wpływające na wytworzenie doznania zmysłowego, użyliśmy do badania także zamkniętego mieszkania. Dźwięk zegarka słyszalny był z odległości nie większej niż 7 metrów. Zmysł słuchu mamy już za sobą, czas na zmysł zapachu. Postanowiliśmy zbadać, ile kropel perfum jest w stanie wywołać zmysł zapachu w trzypokojowym mieszkaniu. Dotychczasowe badania wykazywały, iż rozpylenie jednej kropli perfum wystarczy, by poczuć zapach w trzypokojowym mieszkaniu. Nie wiemy, jak intensywny był zapach badanych perfum, jednak my użyliśmy dwóch rodzajów: dezodorantu i perfum. Okej, coś wyczuwam. Okej, zaczynam chyba tych perfumy. Tak, zapach się roznosi po całym mieszkaniu. Wyniki badań okazały się trafne. Niestety nie mamy pewności co do tego, czy badane mieszkania w USA odpowiadają polskim standardom mieszkań w blokach. Zmysł węchu, jak i zapachu są bardzo ważne w życiu człowieka. Jednak bez zmysłu wzroku nie mielibyśmy możliwości oglądania tak wspaniałej sztuki, jaką jest iluzja. Kolejnym etapem naszego badania jest sprawdzenie tezy, czy płomień świeczki jest widoczny z 48 km. Niestety na nasze warunki niemożliwe jest wykonanie tego doświadczenia, chociażby ze względu na unoszący się nad naszym miastem smog. Naszą pracą nad eksperymentem zaczęliśmy od znalezienia odpowiedniego miejsca. Po dłuższym rozmyślaniu wybraliśmy krakowskie Błonia. Zamiast świeczki użyliśmy zapalniczki, co pozwoliło nam manipulować wielkością płomienia. Jak się okazało, doświadczenie przeprowadzone przez naukowców było rzetelne, jednak nasze testy nie poszły zgodnie z myślą. Wiszący nad Krakowem smog utrudnił znacznie widoczność na tak dużej odległości. Zobaczyliśmy płomień najdalej na odległości nie większej niż 3 km. Badaniem nad zmysłami zainspirował mnie ciekawy temat z kursu do psychologii Psychologia i życie. Zaciekawiło mnie, czy badania, które są tam przedstawione, są rzeczywiście rzetelne. Kolejnym zmysłem, jakim się zajęliśmy, był dotyk. Eksperymenty naukowców wykazały, że najmniejszy dotyk, jaki poczuje człowiek, to skrzydło pszczoły przelatującej w odległości 1 cm od policzka. Po dotarciu na miejsce, szkoda nam było narażać niewinne pszczoły na śmierć. Przypuszczamy jednak, że badania wskazują poprawną odpowiedź. 1 cm od policzka, tak jak na przykład
posypywanie ręki pianką styropianową. A ciekawostką jest, że najlżejszym materiałem, jaki istnieje na Ziemi dotychczas odkryty, to aerografit. Jest 75-krotnie lżejszy od pianki styropianowej, czyli waży zaledwie 0,2 mg na centymetr sześcienny. Po trudnych doświadczeniach nadszedł czas na coś mniej wymagającego i dobrego. Użyjemy cukru. Ostatnim zmysłem, jakim badamy, jest zmysł smaku. Jaka jest granica smaku? Ile litrów wody powinna zawierać szklanka z 1 łyżeczką cukru, aby ten cukier być jeszcze w stanie wyczuć? Na to pytanie odpowiemy domowym doświadczeniem. Na stole położyliśmy 2 kubki z wodą. Jeden z nich zawiera łyżeczkę cukru rozpuszczoną w 7-litrowej butelce. Drugi nie, w celu eliminacji efektu placebo. Związaliśmy oczy naszym badanym i sprawdziliśmy, jak oni zareagują na nasze doświadczenie. Przypomnijmy pytanie. Czy człowiek jest w stanie wykryć, czy dana woda zawiera łyżeczkę cukru? Badania wskazują na próg absolutny wynoszący wykrycie 1 łyżeczki cukru w 7-litrowej wodzie. W naszych badaniach wcale nie było inaczej. Ponad połowa osób odpowiedziała poprawnie, w którym kubku rozpuszczony był cukier. Były też osoby, które w 5-litrowej butelce wody nie mogły wykryć cukru. Ich kolejne błędne odpowiedzi regulowaliśmy poprzez zmniejszanie pojemności butelki z rozpuszczonym w niej cukrem. W kilku przypadkach cukier był nie do wykrycia nawet w 1,5-litrowej butelce. Były to skrajne przypadki. Stawiałbym na ten, ale i tak nie jestem pewien. Ale na ten stawiam. Po serii niesamowitych i pełnych emocji doświadczeń doszliśmy do wniosku. Czas spędziliśmy fantastycznie. Badania przeprowadzone przez naukowców się w większości sprawdziły. Dziękujemy wszystkim osobom spotkanym na ulicy za udział w eksperymentach. A Was zachęcam do podzielenia się swoją opinią, komentując go, lajkując i udostępniając dalej. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć!